Panie Marszałku, Panie Posłanki, Panowie Posłowie, sprawa wotum nieufności wobec Pani Minister Pauliny Hennig-Kloski jest bardzo podobna w swojej istocie, czyli to wotum nieufności, jak poprzednie wota nieufności. Jest to oczywiście demonstracja kompletnej bezradności, bezsiły i braku pomysłu na polską rzeczywistość ze strony opozycji. I dobrze o tym wiemy wszyscy. Wszystkie merytoryczne argumenty, jeśli chodzi o ocenę pracy pani ministry i jej resortu, te argumenty zostały wygłoszone, zdefiniowane w jej wystąpieniu, w wystąpieniach klubowych. W jakimś sensie najdobitniej zabrzmiały argumenty wygłoszone przez przedstawicieli PiS-u i wnioskodawców. Z niezwykłym zadziwieniem wysłuchałem na przykład pretensje pod adresem pani minister i z tego tytułu chcę się odwołać. Obie formy są prawidłowe, i pani minister, i pani ministra. Posługuję się obiema swobodnie i bez uprzedzeń. Na przykład argument, że pani minister i koalicja rządząca odpowiada za Zielony Ład. Zresztą nieprzypadkowo także dzisiaj kwestia Zielonego Ładu budzi emocje na tej sali, niedaleko stąd, jutro prawdopodobnie na manifestacji. Jeśli chcecie naprawdę i skutecznie odwołać tych wszystkich, którzy odpowiadają za wprowadzenie Zielonego Ładu, to apeluję do tych, którzy w tej sprawie dzisiaj zabierali głos: jedźcie na Nowogrodzką i zażądajcie odwołania, złóżcie wotum nieufności wobec prezesa Kaczyńskiego, który patronował wprowadzeniu Zielonego Ładu w prawie europejskim. Macie jeszcze możliwość pojechać dalej w tej kwestii. Pojechać do Brukseli, do pisowskiego komisarza od spraw rolnictwa, który nie tylko że wprowadzał Zielony Ład, ale jeszcze nakręcił piękne spoty telewizyjne w tej kwestii. Namawiam was serdecznie, jedźcie, złóżcie tam wotum nieufności wobec tego komisarza. Nie chcę się znęcać nad nędzą argumentów merytorycznych wnioskodawców. Szkoda naszego i waszego czasu. Chcę powiedzieć, że wypowiedź pani minister jest wystarczającymi argumentami, aby odrzucić to wotum nieufności. Nikt nie musi mnie namawiać do rozmów z rolnikami. Spędziłem na spotkaniach z przedstawicielami polskich rolników dziesiątki godzin. Wszystko to, co zepsuliście, bezrefleksyjnie podpisując Zielony Ład, pan Morawiecki, pan Kaczyński, pan Wojciechowski, cały PiS, cała ta absolutnie pełna ignorancji, kompletnego braku wiedzy o polskim rolnictwie banda nieuków, to oni doprowadzili do tego, z czym się dzisiaj mierzymy. I tam jeszcze wstał pan od gaśnicy, pan Telus, jeśli dobrze rozpoznaję, kolejny gigant polskiego rolnictwa. Kolejny gigant. Trzeba było spotykać się z rolnikami wtedy, kiedy wprowadzaliście Zielony Ład. Trzeba było się spotykać z rolnikami wtedy, kiedy wpuściliście dziesiątki milionów ton zboża z Ukrainy do Polski. Gdyby brak wstydu, Szanowni Państwo, gdyby brak wstydu, proszę o spokój. Przecież to jest fajny akompaniament. Nie, ja wiem, mi się też podoba, Bardzo ale lubię chciałbym, żeby pan premier miał komfort akustyczny. Wiem, ale o tym za chwilę. Kończąc to, gdyby brak kompetencji, lenistwo, chaos były największymi wadami PiS-u i rządu panów Kaczyńskiego i Morawieckiego, to byłoby pół biedy. W sprawie, o której dzisiaj dyskutujemy, tak jak w wielu innych sprawach, mamy do czynienia z dużo gorszym kontekstem.
Mamy do czynienia z rządami partii politycznej, która od wielu, wielu lat, powoli dochodzimy do istoty problemu i powoli rozumiemy, od jak wielu lat działa tu w Polsce pod wpływem rosyjskich interesów i rosyjskich wpływów. W kwestii energetycznej chcę tylko przypomnieć, gdyby tu siedział prezes Kaczyński, gdyby przejmował się polską energetyką, to bym mu przypomniał wtedy, kiedy PiS współorganizował tak zwaną aferę taśmową. To dokładnie z tej mównicy. Kurs obsługi komputera na poziomie podstawowym, że skandujecie jedną z funkcji państwo. Drodzy Państwo, naprawdę bardzo Was proszę, ja rozumiem, że dostajecie swego rodzaju emocji, które aż trudno jest mi określić, kiedy widzicie pana premiera. Dajcie mu spokojnie skończyć. Rozumiem, że serce rwie się do boju, ale bardzo o to proszę. Miłość w swej prostej i nieśmiałej mowie powie najwięcej, kiedy najmniej powie, że zacytuję Szekspira, więc proszę o ciszę, a panie premierze proszę kontynuować. Panie marszałku, tak jak już wspomniałem kiedyś, im głośniej krzyczy pisowska strona, tym jestem bardziej pewny, że moje argumenty trafiają w samo sedno. I chcę uprzedzić pana marszałka i prawą stronę tej sali, że będziecie za chwilę mieli dużo więcej powodów do krzyku. Więc przypominając ten wątek jeszcze z afery taśmowej, mówiłem, patrząc wtedy Kaczyńskiemu prosto w oczy, scenariusz, który razem napisaliście z Falentą, był pisany cyrylicą. I chcę przypomnieć, bo to ma bezpośredni związek z dzisiejszą debatą. Afera taśmowa została zorganizowana przez handlarzy rosyjskim węglem. Ci, którzy podsłuchiwali, byli wspierani, co zostało udowodnione, przez ludzi bliskich PiS-owi, a także przez czołowych funkcjonariuszy PiS-u wówczas. Ta afera taśmowa zaczęła się w momencie, kiedy polski rząd pod moim przewodnictwem zaczął walczyć w porozumieniu zresztą z Solidarnością Górników wówczas z narastającym importem węgla rosyjskiego. Ta afera taśmowa miała swój związek z wygraną także PiS-u w kolejnych wyborach. 1,5 roku po tym, jak PiS wygrał wybory, także wskutek prowokacji pisanej cyrylicą wspólnie przez Falentę, Rosjan i PiS, import węgla rosyjskiego zaczął rosnąć geometrycznie z 5 milionów do 13 milionów ton rocznie. Zalaliście rosyjskim węglem i zarabialiście na tym przez lata swoich rządów, a jednym z kluczowych warunków było oczywiście przygotowanie ówczesnej prowokacji. W tym samym czasie, mówię o tym dlatego, bo dzisiaj bylibyśmy niepoważni, gdybyśmy abstrahowali od sytuacji, jaką ujawniła afera sędziego Szmyta, białoruskiego lub rosyjskiego agenta, który już się nawet nie kryje z tym bezpośrednim związkiem ze służbami wschodnimi, który został wyznaczony przez PiS jako jeden z tych, którzy mieli rozmontować polski system prawa i zaatakować niezawisłych polskich sędziów. Mamy dzisiaj sytuację, w której najczarniejsze domysły o tym, czyim interesom służy część tej partii, która tutaj siedzi, na czele z panem Macierewiczem, dzisiaj uśmiechniętym. Za chwilę dojdę do pana. Pan Szmyt jest chyba tylko ilustracją, i to nie najważniejszą, tego, co przez te lata działo się w relacji wschodnie służby, rosyjskie polityczne interesy i władze PiS-u i Partii Zjednoczonej Prawicy. W tym samym dokładnie czasie pan Antoni Macierewicz i jego współpracownicy nie tylko budowali to polityczne piekło poprzez pozorowanie śledztwa smoleńskiego, ale także zablokowali inwestycje, które miały przyspieszyć dozbrojenie polskiej armii. I to wszystko działo się wtedy, kiedy już ta pierwsza wojna rosyjsko-ukraińska wybuchła. Nie musi pan stroić dziwnych min, panie Macierewicz, bo już cała literatura powstała na temat decyzji
pana Berczyńskiego, który się nawet chwalił publicznie o tym, jak skutecznie zablokował zakupy, inwestycje w polską armię i to w najnowocześniejszy sprzęt, który mógł służyć polskiej armii, polskiemu wojsku, wtedy kiedy kryzys na granicy rosyjsko-ukraińskiej coraz bardziej nabrzmiewał, a wojna de facto, pierwsza faza się zaczęła. Chcę powiedzieć też, że bardzo nas niepokoiło całą polską opinię publiczną te sygnały też związane z panem Macierewiczem, pułkownikiem Gajem, panem Misiewiczem. Nie chcę wymieniać tych nazwisk. One pojawiały się w czasie ostatnich narad szefów służb specjalnych i wszyscy mieli mi jedno do powiedzenia. Pojawiło się w tych latach i zawsze w związku z liderami PiS-u dziesiątki spraw, które miały pośredni lub bezpośredni związek z wpływem rosyjskich lub białoruskich służb specjalnych na zdarzenia w Polsce. I za każdym razem, kiedy opinia publiczna dowiadywała się o jakimś rąbku prawdy, o jakimś drobnym fragmencie, czy to były tak zwane maile Dworczyka, nieprzypadkowo prorosyjski, antyukraiński pan Gaj od pana Macierewicza przeniósł się do pana Dworczyka. I wtedy, kiedy ujawniła się afera mailowa, kiedy wasze służby, bo wyście rządzili, zaczęły rozumieć, że coś złego się dzieje na linii pisowska władza i wschodnie służby, to wszystkie te sprawy, zanim się na dobre zaczęły, śledztwa, były ucinane. Dzisiaj dowiaduję się od szefów służb, że każda sprawa, czy dotyczyła energetyki, czy armii polskiej, bezpieczeństwa, polskiej dyplomacji, afery wizowej, która wskazywała jednoznacznie na narastające wpływy białoruskich i rosyjskich służb. Panie pośle, proszę opuścić mównicę. Panie pośle, proszę to zabrać z mównicy. Panie pośle, proszę zabrać tę tabliczkę z mównicy. Panie pośle. To jest zresztą... Panie pośle. To jest dokładnie ta sama metoda. Panie pośle, przepraszam panie premierze na moment. Panie pośle, mówię do pana posła Rychlika, na podstawie artykułu 175 ustęp 2 litera A regulaminu Sejmu stwierdzam, że swoim zachowaniem na sali posiedzeń naruszył pan powagę Sejmu. Wniosek w tej sprawie skieruję do prezydium Sejmu. Panie premierze, proszę kontynuować. Dziękuję panie marszałku, ale w jakimś sensie to jest taka, jak w pigułce, ilustracja tego, o czym mówię. Za każdym razem, kiedy prawda o waszych związkach z rosyjskimi interesami miała szansę być ujawnioną, pojawiały się mniejsze, większe manewry, próby zakrycia tego, ukręcenia spraw. I ja mówię o tym bardzo przejęty, bo w ostatnich dniach poprzez ujawnienie sprawy pana Szmyta, jak państwo wiecie, pan Szmyt, bo to już pojawiło się w przestrzeni publicznej, odwiedzał Białoruś i Ukrainę i nikt mu nie przeszkadzał, bo służby w tej sprawie zachowywały się jak sparaliżowane pod rządami PiS-u. Były ślepe i głuche. Nie tylko, że nie zauważały tego narastającego wpływu Rosjan na to, co dzieje się w Polsce, ale coraz częściej zdarzało się tak, że kiedy ktoś wpadł na jakiś trop, to natychmiast zapadała polityczna decyzja o tym, żeby sprawy nie kontynuować. To nie jest temat, słuchajcie, to nie jest przedmiot ani do żartów, ani do jakichś krzyków, skandowania na tej sali. Nie możecie tego przesłonić. Wojna jest u naszych granic. Sprawy są naprawdę śmiertelnie poważne. Ja mógłbym, gdybym chciał się bawić w złośliwości. Wiecie, tak jakbyście się przez chwilę zastanowili. Wyobraźcie sobie, gdyby jakiś minister obrony waszych oponentów z Koalicji Demokratycznej wyczyniał takie rzeczy jak pan Macierewicz i jego ludzie, to wy byście po prostu od rana do wieczora podnosili krzyk o zdradzie. Nie o niekompetencji, tylko o zdradzie. Wyobraźcie sobie, czy wy kiedykolwiek zadaliście pytanie, ale tak połóżcie rękę na sercu, o czym Jarosław Kaczyński przez długie miesiące rozmawiał z agentem KGB, panem Wasinem, do czego sam się przyznał ponad 30 lat temu. Czy wy kiedykolwiek zadaliście pytanie? I czy ktokolwiek z was zastanowił się choćby przez moment,
co wy byście zrobili z informacją, że ja spotykałem się przez 1,5 roku z agentem KGB. Wyobraźcie sobie, czy byście naprawdę, czy byście byli sobie w stanie w ogóle wyobrazić waszą reakcję. Z panem Putinem spotykałem się równie często jak Lech Kaczyński. Proszę milczeć. Proszę milczeć. Skończyła się bezradność polskiego państwa i skończyła się bezkarność. Czy potrzebują Także państwo tych, przerwy którzy dla tu schłodzenia siedzą. emocji? Bezkarność, jeśli chodzi o kompletny brak reakcji, złą wolę albo wprost agenturę, jeśli chodzi o działania waszych ludzi w relacji ze wschodnimi służbami. Chcę was poinformować nie tylko o rzeczy ważnej dzisiaj, ale nie pierwszej wagi, jeśli chodzi o bezpieczeństwo państwa polskiego. To znaczy, że ten rząd będzie dalej działał, w składzie tego rządu będzie pani minister, którą chcecie dzisiaj odwołać. Ale chcę także was poinformować, że zarówno służby, prokuratura, jak i komisja, którą powołamy już w zgodzie z konstytucją, zbada bardzo precyzyjnie, nie przed kamerami, bez cyrków, bez festiwali medialnych, zbada bardzo dokładnie wpływy rosyjskie, białoruskie na rządy Zjednoczonej Prawicy. One nie podlegają dyskusji dzisiaj. Jest tylko kwestia ich skali. Ja pamiętam dobrze ponad 30 lat temu z tej mównicy weteran polskiej polityki Leszek Moczulski patrzył co prawda w tamtą stronę, tam byli zupełnie inni ludzie i rozczytywał akronim PZPR, płatni zdrajcy, pachołki Moskwy. Partia Rosji. Skrót partia Zjednoczonej Prawicy może być dokładnie tak samo rozczytany. Gdyby dzisiaj tutaj pan Moczulski wstał tej mównicy, to by patrzył w tę stronę i mówiłby płatni zdrajcy, pachołki Rosji. Dziękuję.